Cześć, skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że bossy zewnętrzne, bossy wewnętrzne masz już za sobą i przyszedł czas na wielki finał, czyli zmierzenie się z World Devourerem. Aby podejść do walki z World Devourerem, musimy mieć 5 ładunków, które zdobywamy poprzez zabijanie bossów zewnętrznych bądź wewnętrznych. Bez znaczenia, za każdego bossa dostajemy jeden ładunek. Mówię o tym dlatego, że z World Devourerem możemy zmierzyć się co 2 tygodnie. Sam cooldown jest liczony od momentu przeciągnięcia dźwigni. No i za każdym razem będziemy potrzebować tych 5 punktów, żeby po prostu wejść w ten teleport na środku huba. Drogę do huba, oczywiście skróconą, zobaczycie teraz tutaj na mapkach na ekranie. Natomiast jeśli chodzi o samą walkę z bossem, no to tutaj musimy skompletować już 15-osobową drużynę. Oczywiście może to być mniej osób, jednak na pewno będzie wam potrzebne 3 knightów, 3 druidów, no i trochę DPS-a, ponieważ te bossy mają troszeczkę HP, z którymi się tutaj zmierzymy. My ostatnio robiliśmy w 12 lub 13 osób, tylko z 2 druidami też się dało. No niestety tutaj MS-i mieli troszkę więcej pracy, bo musieli uchać jednego knighta. No ale jeśli się chce, to się wszystko da. Kiedy będziemy już przy platformie, przy dźwigni, no to zobaczymy, że jest ona podzielona tak jakby na 3 sekcje pionowość. Środkowa sekcja ma inny kolor, 2 boczne są szare. Dlatego, że każdy z tych pionowych pasków to będzie jedna drużyna, ponieważ kiedy przyciągniemy dźwignię, każda z drużyn zostanie przeniesiona do pokoju z innym bossem. Czyli standardowo w każdej pionowej linii na platformie powinien być jeden druid, jeden knight, no i reszta to DPS-y. Kiedy przyciągniemy dźwignię, tak jak powiedziałem, każda drużyna pojawi się w pokoju z jednym z mini bossów, czyli Destructionem, Hungerem i Rage'em. No i przy każdym z tych bossów jest taki mini quest, powiedzmy, do wykonania tak naprawdę. Czyli przy team, który będzie walczył z Destructionem, będzie widział, jak co jakiś czas w pokoju pojawiają się Disruption, czyli takie zielone kulki, które musimy po prostu jak najszybciej zbijać, bo jeśli tego nie zrobimy, to Disruption zamieni się w Charged Disruption i będzie po prostu zadawał dużo więcej damage'u. Te potworki oczywiście nie mają dużo HP, zbijamy je w miarę szybko, w międzyczasie bijąc bossa. Drużyna, która będzie w pokoju z Hungerem, będzie miała za zadanie pozbywać się gridów, które będą pojawiać się w pokoju. W momencie, kiedy w pokoju pojawi się grid, na środku pokoju będzie teleport, przez który musimy przeprowadzić bossa, a następnie wprowadzić w niego grida, aby zniknął. Ponieważ gridy są odporne na wszelkie obrażenia, nie da się ich inaczej zabić, jedyną opcją jest przeprowadzanie ich właśnie przez teleport. Natomiast trzecia drużyna będzie się mierzyć z Rage'em. W pokoju z Rage'em po prostu co jakiś czas będą pojawiać się Frenzy, czyli takie różowe sparki, które po prostu będziemy musieli zabijać w międzyczasie bijąc bossa. Tutaj nie ma też żadnej filozofii, tak jak i z Destruction. Ponadto w każdym z pokojów będą pojawiać się sparki, które trzeba po prostu na bieżąco zabijać, żeby nie pojawiło się ich zbyt dużo. I co kilkadziesiąt sekund drużyny będą zamieniane miejscami, czyli będziemy mieć taką rotację, że drużyna, która była na Destruction, będzie na Hungerze, ci z Hungera będą na Rage'u, ci z Rage'a będą na Destruction, no i tak w kółko, aż te bossy będą zbite. Co bardzo ważne i to jest najważniejsza rzecz tak naprawdę podczas robienia finału, to, że w momencie, kiedy wszystkie bossy będą już na czarnym, przestajemy je bić, ponieważ muszą one paść wszystkie w jednym momencie. No tak naprawdę w ciągu 10 sekund wszystkie bossy powinny paść, dlatego w momencie, gdy któryś boss jest już na czarnym, no to przestajemy go bić, czekamy aż pozostałe bossy również będą na czarnym HP. Kiedy wszystkie bossy są już na czarnym HP, to czekamy, my zazwyczaj dla pewności czekamy tą jedną turę, żeby po prostu przeszła, żeby nic się tam, gdzieś tam czasu nie brakło, żeby nas nie zrotowało.
No i po następnej, jak tylko zostaniemy zamienieni pokojami, zbijamy bossy już do zera. W momencie, kiedy wszystkie bossy zginą, zostaniemy teleportowani do pokoju, w którym będziemy musieli zmierzyć się z World Devourerem. Tutaj taktyka jest prosta tak naprawdę. Magowie, paladyni ustawiają się z lewej strony pokoju, magowie raczej z tyłu, paladyni na front lane, żeby to oni raczej blokowali wszystkie potwory, które będą tutaj do nas podchodzić, ponieważ podczas walki z World Devourerem będziemy się bawić we wszystkie minigry, które mieliśmy na wcześniejszych minibossach, czyli pojawiać się będą Destruction, Greedy i Frenzy. Oprócz tego oczywiście cały czas będą się respić sparki, które radzę wybijać, bo w pewnym momencie potrafi być ich naprawdę dużo. O ile na wyższych poziomach nie ma problemu, to na niższych mogą być problematyczne. A poza tym sparki będą przeszkadzać w przeprowadzaniu gridów przez teleporty. Dlatego jeśli w momencie musimy tak naprawdę obserwować naszą battle listę lub po prostu mapę wokół nas, czy na mapie nie pojawiły się frenzy, czy disruptiony, czy gridy. Jeśli pojawi się disruption, no to raczej go fokusujemy, żeby go jak najszybciej zabić, żeby nie przeszkadzał i się nie zmienił w charge disruption. Jeśli pojawi się frenzy, no to praktycznie po prostu spamujemy awa, żeby zbijać wszystko, co tam dookoła się będzie pojawiać. Natomiast gdy pojawi się grid, no to każdy odznacza bossa, ponieważ każdy hit w bossa, podczas gdy grid jest na mapie, będzie go leczył. Dlatego przestajemy bić obszarowo, przestajemy autoatakować bossa. Wtedy raczej skupiamy się na tym, żeby zabić z SD-ków, czy tam z single target ataków wszystko, co się znajduje na mapie poza bossem. I w tym momencie Knighti przeprowadzają najpierw bossa przez teleport, a później grida, aby po prostu zniknął. I kiedy grid zniknie, to wracamy do bicia finałowego World Devourera, tak? No i tak naprawdę te minigry będą się cały czas powtarzać, losowo będą się respić Frenzy, losowo będą się respić Disruption i losowo będą się respić gridy. No i całą zabawę powtarzamy aż do momentu, kiedy boss będzie zbity. Raczej nie trwa to jakoś mega długo, też tutaj nie jest to jakieś mega trudne, po prostu wystarczy patrzeć cały czas na battle listę, czy nie pojawił nam się tak naprawdę grid, no bo czy Disruption, czy Frenzy raczej padają nawet już od spamu avalanche tak naprawdę. Natomiast no, jeśli chodzi o tego grida, to musimy być czujni, żeby po prostu nie leczyć sobie bezsensownie bossa. No i tak naprawdę jeśli chodzi o quest, to jest wszystko. W momencie, kiedy World Devourer zostaje dobity, no to wchodzimy w teleport po prawej stronie, by opuścić pokój. Znajdujemy się w niewielkim pomieszczeniu, w którym jest skrzynka, z której wyjmujemy nagrody za zabicie finałowego bossa. Na końcu jeszcze pamiętajcie, by podejść do NPC Jany w Adventures Guild, aby odblokować sobie możliwość imbuingu trzeciego poziomu dla Kryta i Magic Levela. No i to jest wszystko. A w gratisie możecie zobaczyć, jak ostatnio nagrodziła nas walka z finałowym bossem w postaci zielonego Crackling Egga, który jest warty całkiem spore pieniążki. Przy okazji, jeśli ktoś chce kupić, to dajcie znać. Zapraszam do kontaktu. Myślę, że się dogadamy co do ceny. No a to wszystko. Zapraszam Was z powrotem do głównego filmiku. Jeszcze jeden. Jeszcze jedno. Jeszcze Jeszcze jedno. jedno. I frenzy. Frenzy. A co on? Dobra, wybijmy tego bossa, chuj w te frenzy. Bez kitu. Disruption. Do końca. Jeżeli ktoś padnie. Byle nie sosna. O! Nic nie ma, co? A ja mam plecak, No haha! pierdolę! O, Cracking to jest które? Zielone. zielone! A kurwa! Ale Jestem zwycięzcą jebanym, kurwa! Zaraz przepku urodzone. ale zauważyliście jedną sprawę, że zawsze jak zeszłym razem jak spadło jajko, to Dobra, też kurwa próbujemy się spóźniliście go. rozrywać. A co ty kurwa! robisz? A nikt nie wie, że ja Jajo. mówiłem, że idę kurwa dzisiaj po jajo. Dawaj screena raz. Ale- To co, słoneczna na sekura? To ja mówiłem, że ten boss ma jajo w sobie. To Kurwa. ja byłem, to ja byłem. Kawok Bóg! Ja ci mówię, że Chipsot wiedział, że chcesz rzucić tą grę. O, ale A jak? dzisiaj
będzie ubijany chyba UB. Ale będzie dzisiaj. I sosenka. I chcesz może powiedzieć, że nie było warto. Patrz. Nie, Kolejka. to teraz warto. Wszystko Ale jak dobra. teraz przepnąć teraz dla szyszki. Nie, chuja, nie przeproszę go, ja nie będę go wcisnął. Przeproś. Pani B, ty tam wiesz. Przeproś. Myślę, że Nagrane mam. żeby sosna jeszcze padł, to będzie miał okazję na feru. Mam nagrane. Gdzie tu jest kurwa wyjście? Nie. Znaczy jakby było